Witaj! Zapraszam na unboxing i prezentację jacuzzi ogrodowego Intex Pure Spa model 28462. Jacuzzi zapakowany jest w karton o wymiarach 108 na 76 na 55 cm. Waga całego opakowania to około 79 kg. Dokładne wymiary basenu podam w dalszej części filmu. W moim przypadku kolorowy karton zabezpieczony jest dodatkowo kartonem transportowym. Po otwarciu opakowania od góry znajdziemy obudowę filtra wraz z wkładem filtrującym, dwa pompowane zagłówki, karton z zapasowym filtrem, akcesoria do pompowania i zabezpieczenia na czas czyszczenia jednostki centralnej oraz matę podkładową pod jacuzzi. Jak wspomniałem wcześniej, w kartonie znajduje się zapasowy filtr. Ponadto w worku foliowym pokrywa jacuzzi oraz karton z samym basenem. Po jego otwarciu w środku znajdziemy chroniący przed przypadkowym uszkodzeniem karton z krótką instrukcją obrazkową. Przygotowuję miejsce, na którym ustawię jacuzzi. Teren powinien być czysty, równy, płaski, stabilny oraz pozbawiony ostrych przedmiotów. Jacuzzi ustawię na dodatkowej macie piankowej, która z jednej strony zabezpieczy basen przed uszkodzeniami, z drugiej da dodatkową izolację termiczną, co spowolni wychładzanie się wody. Kupiłem 4 opakowania maty o wymiarach 120 na 120 cm i grubości 1 cm. Złożyłem matę, na którą układam podkład z zestawu jacuzzi. Wykładam też sam basen. W dużym kartonie znajduje się jeszcze serce urządzenia, czyli jednostka sterująca. W jej kartonie znajdziemy kompresor, torbę, pokrowiec, w którym po sezonie możemy spakować jacuzzi, panel sterowania oraz wąż do pompowania. Podłączam wąż pod jednostkę sterującą i przystępuję do pompowania basenu. Po podłączeniu węża i uruchomieniu jednostki należy wybrać funkcję bąbelków. Basen pompuje się dość szybko. Film ma przyspieszone tempo. Pompowanie zajmuje od 3 do 5 minut. Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia w jacuzzi wystarczy odłączyć wąż od basenu i zabezpieczyć zawór. Wąż do pompowania podłącza się z boku jednego z wylotów powietrza w miejscu do tego przeznaczonym. Po zakończonym pompowaniu wystarczy zabezpieczyć gniazdo węża. Odkręcam teraz zaślepki zabezpieczające w basenie i podłączam jednostkę sterującą. Jest to bardzo proste, wystarczy włożyć rury w gniazda w basenie i dokręcić plastikowe nakrętki. Wszystko jest bardzo proste i intuicyjne. Nie ma też możliwości, żeby podłączyć w niewłaściwy sposób. Połączenia wystarczy dokręcić ręką z wyczuciem. Pokażę teraz, jak wyczyścić elektrolizer, czyli system zmiękczania i chlorowania wody. Czynność tę wykonujemy w zależności od potrzeb i zabrudzenia. Odkręcamy 4 śruby i ściągamy bezbarwną klapkę zabezpieczającą. Następnie ściągamy wtyczkę elektryczną. Przy pomocy dołączonego do zestawu klucza odkręcamy pierścień mocujący. Pamiętajmy, że czynność tę wykonujemy przy spuszczonej wodzie lub po zabezpieczeniu wylotów używając przeznaczonych do tego zatyczek. Po odkręceniu pierścienia wyjmujemy elektrolizer. Po 2 miesiącach użytkowania mój nie wymaga czyszczenia. Płytkę wkładamy wpustem do góry. Nie ma możliwości włożenia w inny sposób. Zakładamy i dokręcamy pierścień zabezpieczający i montujemy wtyczkę. Przykręcamy klapkę zabezpieczającą. Nalewam wodę.
Przystępuję do montażu filtra wody. Filtr to model S1 w firmie Intex. Wkładamy go w obudowę, zamykamy pokrywę i przykręcamy do dolnego wylotu oznaczonego literą B. Jak już wcześniej pokazałem, jacuzzi wyposażony jest w elektrolizer zmiękczający i chlorujący wodę. Oznacza to, że nie musimy stosować tabletek z chlorem. Należy stosować sól niejodowaną. Aby uzyskać odpowiednie parametry wody, potrzebne będzie 2,5 kg soli niejodowanej. Producent zaleca wsypać sól do basenu i wymieszać. Ja wybrałem rozpuszczenie w soli w gorącej wodzie, co przynosi dużo lepszy i szybszy efekt. Nawet podczas gotowania w kilku partiach nie udało się rozpuścić całej soli. Do pozostałości nierozpuszczonej soli dolewam wodę i mieszam ponownie do rozpuszczenia. Jacuzzi posiada zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Przed użyciem należy wykonać test zabezpieczenia poprzez wciśnięcie przycisku Test na przewodzie zasilającym. Aby uruchomić jacuzzi, włączamy dedykowany do tego przycisk na panelu sterowania. Przed pierwszą kąpielą po dodaniu soli należy uruchomić oczyszczanie. Służy do tego przycisk z kropelką. Do wyboru mamy czasy 3, 5 lub 8 godzin. Wybieramy najdłuższy czas. Po wyborze czekamy kilka sekund na uruchomienie pompy elektrolizera. Przy pierwszym użyciu, gdy woda nie będzie jeszcze miała odpowiednich parametrów, włączenie funkcji oczyszczania elektrolizera po dodaniu soli spowoduje wytwarzanie się chloru. Na wyświetlaczu pojawi się błąd E91 sygnalizujący niski poziom soli. Będzie tak do momentu, aż sól nie wymiesza się dokładnie w wodzie. Aby przyspieszyć mieszanie soli, zaleca się włączenie funkcji hydromasażu, czyli dysz pod ciśnieniem. Świeżo nalana woda, w której nie wytworzył się jeszcze chlor, ma kolor nieco żółto-zielony. Jacuzzi posiada 6 regulowanych dysz służących do masażu. Każdą z dysz możemy zamknąć, obracając biały pierścień. Są dwa rodzaje dysz, takie składające się z 3 małych, gdzie każda ma możliwość regulacji kierunku, oraz dysze większych rozmiarów, gdzie jest jeden regulowany wylot strumienia wody. Po wymieszaniu wody z solą zniknie komunikat o niskim poziomie soli. Możemy włączyć proces czyszczenia na najdłuższy czas, czyli na 8 godzin i pozostawić jacuzzi, aby elektrolizer wytworzył chlor. Jacuzzi wyposażone jest w pompowaną pokrywę zabezpieczającą spa przed zanieczyszczeniami, wychładzaniem się wody, ale także przed przypadkowym wpadnięciem do wody dzieci. Pokrywa szczelnie przykrywa basen. Zabezpieczona jest 8 zatrzaskami, każdy dodatkowo posiada zabezpieczenie przed otwarciem. Wewnątrz pokrywy znajduje się pompowana poduszka trzymająca pokrywę na wodzie i zabezpieczająca przed wychładzaniem się wody. Na drugi dzień po oczyszczeniu wody i wytworzeniu chloru od razu zauważyć można inną barwę i poczuć specyficzny zapach chloru.
Teraz przedstawię podstawowe funkcje sterownika. Po krótkim czasie nieużywania blokuje się on automatycznie. Aby odblokować, przytrzymujemy przycisk z skłódką przez kilka sekund. Przycisk z filtrem służy do ustawienia czasu filtrowania wody. Poprzez kolejne naciśnięcia mamy do wyboru 2, 4 lub 6 godzin pracy. Kolejnym naciśnięciem przechodzimy do wyłączenia. Kolejny przycisk z bąbelkami uruchamia system masażu, który automatycznie wyłącza się po 30 minutach. Sam panel sterowania jest bezprzewodowy. Możemy umieścić go na spa, montując w przygotowanym do tego zaczepie. Mamy dzięki temu pod ręką dostęp do wszystkich funkcji. Jednostka centralna ma wbudowaną grzałkę o mocy 2200 W. Aby rozpocząć podgrzewanie wody, należy wcisnąć przycisk z płomieniem oraz strzałkami w górę lub w dół wybrać żądaną temperaturę wody. Po chwili pompa filtrująca załączy się i rozpocznie się proces podgrzewania wody. Jak już wcześniej wspomniałem, ten model spa wyposażony jest w funkcję hydromasażu, którą uruchamiamy dedykowanym przyciskiem. Oprócz wymienionych funkcji możemy zaplanować czas włączenia oraz ilość godzin, w jakich podgrzewać ma się woda. Jacuzzi ma również opcję sterowania z aplikacji telefonu po połączeniu sterownika z domowym Wi-Fi. Mi jednak nie udało się nawiązać takiego połączenia, dlatego nie mogę pokazać, jak ta funkcja działa. To tyle w tej krótkiej prezentacji spa firmy Intex. Przedstawiam jeszcze wszystkie parametry jacuzzi. Zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziesz inne filmy, które mogą Cię zainteresować. Do zobaczenia.